Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym rankingu. Tym razem jest to tradycyjny format rankingu, bo ostatnio, jeśli zauważyliście, to jest mi bardzo miło, bo to oznacza, że oglądacie moje filmy. Przeszedłem trochę do innego typu rankingu, niekoniecznie tier listy, ale top 15, jeśli chodzi o ranking mocy. Tak naprawdę ostatnio większość rankingów, o ile nie wszystkie, które ostatnio się u mnie pokazywały na kanale, nie wiem, 5 czy 6 ostatnich rankingów to było właśnie top 15 mocy. Natomiast dzisiaj wracamy do standardowego typu tier listy i dzisiaj bierzemy też na talerz jeden z pomysłów, który został mi podesłany już jakiś czas temu. W zasadzie został zaproponowany albo gdzieś tam w komentarzach, albo na live'ie. Ja sobie te wasze pomysły zapisuję, bo często jest tak, że jak robię live'a, to temat rozmów na czacie schodzi na właśnie rankingi. Czy mógłbym zrobić taki i taki ranking? I czasami pomysły naprawdę są bardzo interesujące i dzisiaj zajmiemy się jednym z nich, a mianowicie ranking pomocników antagonistów. To brzmi trochę, powiedzmy, mało interesująco, ale chodzi o tych, angielskie słówko na to fajnie określające, powiedzmy, rolę tych postaci to jest henchman, czyli powiedzmy taki giermek. Jednak to nie jest tak, że wszystkie z tych postaci, które dzisiaj będziemy tutaj wrzucać, nazwałbym giermkami. Dlatego używam tego bardziej ogólnego określenia, żeby zmieścić też tam postacie, które faktycznie były giermkami, ale też były takimi, no właśnie, pomocnikami. Niekoniecznie były jakimiś takimi 100% służącymi, ale jakkolwiek pomagali antagonistom albo vilainom, albo zresztą sami zaraz zobaczycie. Wydaje mi się, że większość z tych postaci, albo znaczną większość, albo może nawet wszystkie te główne postacie tutaj w tym rankingu zobaczycie. Mała aktualizacja. Zazwyczaj w ostatnich rankingach nie brałem pod uwagę Dragon Balla GT, ale tutaj będzie i Dragon Ball klasyczny, i Dragon Ball Z, i Dragon Ball Super, i też filmy z Dragon Balla Super, i Dragon Ball GT, i Dragon Ball Daima. Myślę, że fani wszystkich serii powinni być usatysfakcjonowani, natomiast jeśli nie będzie tutaj jakiejś postaci, o której będziecie myśleć, to możecie dać znać w komentarzu. Powinienem wam odpisać i dać jakąś erratę, natomiast jeszcze jedna rzecz, zanim zaczniemy. Ostatnio, jeśli oglądaliście jeden z moich filmów, mówiłem wam o kodzie zniżkowym na stronę eneba.com. Ten kod zniżkowy już przepadł, więc jeśli nie skorzystaliście, to jest wasza strata, natomiast mam dla was dobrą informację. Jest nowy kod zniżkowy, brzmiący tak: August Kickoff, czyli powiedzmy rozpoczęcie sierpnia, można byłoby tak to przetłumaczyć. Tak czy siak jest to kod zniżkowy na stronę eneba.com, a konkretnie na gry, karty podrękowe, subskrypcje, DLC, punkty do gier. Kod jest ważny od 14 sierpnia od godziny 10 do 18 sierpnia do godziny 12, rzecz jasna czasu polskiego. Zerknijcie sobie w linki w opisie, na Enebie znajdziecie dużo różnych produktów, możecie tam kupić klucze do gier, które na przykład na Steamie są droższe. Ja często jak potrzebuję jakiejś gry, w sensie jak bardzo chcę kupić jakąś grę i akurat wiem, że będę ją tak czy siak kupował, to zerkam na Enebę i wiele razy było tak, że kupowałem gry naprawdę za śmieszne pieniądze, więc zerknijcie proszę w linki w opisie i jeśli chodzi o słowa wstępu, to by było na tyle. A my przechodzimy do pierwszej pozycji w tym rankingu. Będziemy tutaj szli taką udawaną chronologią, no bo niby od najstarszych wydarzeń do najnowszych, ale czasem gdzieś tam będą jakieś zamiany, prawda, bo Dragon Ball Daima dałem na sam koniec, a wiadomo, że jakby patrzeć na linię czasu, to się nie dzieje na samym końcu. Tak czy siak zaczynamy od Mai i Shu, lądują oni w górnym tierze A. To są poboczni Pilafa, można byłoby rzec. Wiadomo, że oni są zawsze ukazywani jako jeden gang Pilafa, ale jeśli chodzi o stanowiska w środku tego gangu, o tę drobną hierarchię, no to Shu i Mai są tak naprawdę podwładnymi Pilafa, prawda? Zwracają się do niego Pilaf sama, czcigodny Pilafie, są tak naprawdę na wszystkie jego rozkazy, więc można ich nazwać pełnoprawnymi, nawet bym powiedział tutaj właśnie tymi giermkami. Tak czy siak, Shu i Mai, zresztą tak samo jak Pilaf, raczej mają rolę humorystyczną, gagową. Powiedziałbym, że najwięcej szkody zrobili, kiedy oni sami, włącznie z Pilafem, byli giermkami Piccolo Daimao, no bo to oni wyłowili ten szybkowar, który był na dnie morza i uwolnili Piccolo Daimao, więc tak naprawdę w momencie, w którym oni pomagali komuś, to zrobili największą szkodę. Jednak jeśli chodzi o to, co im się udało zwojować samemu, to tak naprawdę w pierwszej sadze byli w stanie uwięzić naszych bohaterów. Potem tak naprawdę już można powiedzieć, że nic im się nie udało, oprócz zmiany Goku w dziecko na początku Dragon Balla GT. W Dragon Ballu Super spełnili się, powiedzmy, w trochę innej roli, co uważam, że jest akurat bardzo fajnym pociągnięciem tej historii Pilafa i jego gangu. Natomiast jeśli chodzi o samych Shu i Mai, to są raczej osoby, które jeśli już ponoszą jakąś porażkę, to bym powiedział, że nie ze swojej winy do końca, tylko ze względu na niekompetencję Pilafa. To są postacie, które zawsze wywoływały uśmiech na mojej twarzy, bo tak jak na początku, jak oglądałem Dragon Balla, to Pilaf i być może też jego gang, ale głównie Pilaf wywoływał we mnie drobną irytację, albo może nie tyle co zażenowanie, co pewną nudę.
tak już z biegiem czasu chyba się oswoiłem troszeczkę z rolą tych postaci i mam do nich sporą sympatię. A jeśli nie pamiętacie, tutaj oceniamy sympatię. W zasadzie ja oceniam te postacie na bazie swojej sympatii i też trochę na bazie tego, co zrobili, ale to są tylko i wyłącznie moje subiektywne oceny, więc tak jak w przypadku top 15 siły moglibyście się spierać, tutaj też możecie mieć oczywiście swoje zdanie, ale pamiętajcie, że to jest ranking mojej sympatii. Idziemy dalej. Dalej jesteśmy w temacie klasycznego Dragon Balla i tutaj mamy oczywiście obrazek jednej postaci, Tamburyna. Chodzi mi tutaj o podwładnych Piccolo Daimao, ale on tak naprawdę miał kilku podwładnych. Był tamburyn, drum, cymbał, piano i ukulele, więc ta piątka też można powiedzieć dzieci. Po angielsku jest takie słowo dość neutralnie określające spawn, prawda? Które po polsku brzmiałoby ikra, więc jest to bardzo, nawet bym powiedział, że w ogóle nie jest nacechowane. Tak neutralnie nacechowane, jeśli mogę w ten sposób to powiedzieć. Generalnie bez żadnych emocji określenie czyjegoś potomstwa, więc w tym przypadku tamburyn, ukulele i tak dalej, to była właśnie taka ikra. Wydaje mi się, że oni odegrali dość ważną rolę na samym początku sagi Piccolo Daimao, bo tak jak postacie pokroju cymbała, czy tamburyna, czy drama były w końcu pokonywane, tak oni zrobili robotę na samym początku tej sagi, kiedy mieliśmy ten wstęp związany ze śmiercią Krillana, z ukradnięciem listy członków, uczestników Tenkaichi Budokai, więc powiedziałbym, że pod pewnym względem byli bardzo podobni, bo większość z nich była taka zielonkawa albo w odcieniach zieleni, więc pod kątem designów oni byli prości, jednocześnie trochę się różnili, ale w tej prostocie leżała siła. Nie porównywałbym tej prostoty i tych podobieństw chociażby między dramem, a cymbałem, a tamburynem do takich podobieństw, jakie mieliśmy w Dragon Ball Daima i w przypadku żandarmów, bo oni tak naprawdę to byli wszyscy rysowani na jedno kopyto, a tutaj było widać, że oni się różnią, ale są z jednej rodziny. Tutaj ten balans między różnicami a podobieństwem był zachowany. Tak czy siak, to w kwestii designu, jeśli chodzi o ich wpływ na fabułę, to tak jak powiedziałem, zdecydowanie większy na początku, ale podobało mi się to, że Piccolo na początku posługiwał się swoimi przybocznymi, bo tak jak widzieliśmy, jak on na początku w pierwszej walce tamburyn walczył z Goku i wygrywał z nim, prawda? To sprawiało wrażenie, że Piccolo Daimao jest jeszcze silniejszy, więc rola tych tamburynów i tak dalej, ona była też o tyle ważna, że jak widzieliśmy ich siłę w porównaniu do naszych bohaterów, to dodatkowo budowało to zagrożenie pod postacią Piccolo Daimao, więc dlatego daję ich do tieru A. Natomiast, tak jak mówię, oceniam tutaj całą grupę. To nie jest tak, że jestem fanem tutaj każdej indywidualnie postaci, ale one jako kolektyw po prostu zrobiły dobrą robotę. Więc niski tier A, to i tak jest wysoka ocena. Idziemy dalej i jesteśmy w sadze czerwonej wstęgi i tutaj można byłoby naprawdę dużo postaci poszczególnych wymienić, w sensie wyszczególnić nawet jakieś grupy pokroju generała niebieskiego, srebrnego, czerwonego, w zasadzie czerwony był tym głównym marszałkiem, prawda? Więc tak jak było dużo postaci, które składały się na siłę armii czerwonej wstęgi, tak trudno mi tutaj wyszczególnić jednego głównego antagonistę, który miałby swoich podwładnych. Jedyna sytuacja, w której byłem w stanie coś takiego wyszczególnić, to była wieża mięśniowa, gdzie mieliśmy białego bodajże na samej górze, jeśli dobrze pamiętam, to był biały na samej górze, no bo śnieg. I tam jego podwładnymi, albo w zasadzie takimi pomocnikami byli Ninja Murasaki, Buyon, Android 8, który w sumie nie do końca był podwładnym, tylko robotem stworzonym i też się zbuntował, więc nie biorę tutaj go pod uwagę. Ale też sierżant Metalik, który, był zbudowanym robotem, ale pełnił swoją rolę do samego końca, nie zdradził, więc być może biorę tutaj też go pod uwagę, ale generalnie Ninja Murasaki, Buyon, no i powiedzmy też, że sierżant Metalik. I daję do środkowego tieru B. Ze względu na to, że tak jak doceniam aspekty gagowe związane z Ninją Murasaki, którego tutaj widzicie, tak sierżant Metalik i Buyon nie za bardzo zapadli mi w pamięć i też uważam, że oni nie stanowili dużego dodatku do tej historii. Ninja Murasaki, rzecz jasna, pokazał się przez chwilę, był ciekawą postacią, która miała walkę z naszym Goku i tak naprawdę wszystko obróciło się w żart, ale tak naprawdę to był najjaśniejszy punkt tej całej bandy. I mimo tego, że nie mam do nich żadnych negatywnych emocji tak naprawdę, bo to były postacie, które pojawiły się tylko po to, żeby Goku mógł je pokonać, to też jest właśnie trochę zarzut, że Buyon i Metalik to były postacie, które po prostu Goku pokonał i to by było na tyle. Największy plus tak naprawdę oprócz tego aspektu gagowego związanego z Murasaki to jest Android 8, który był faktycznie postacią, która jakkolwiek odbiła swoje piętno na dalszej części fabuły, ale czy ja go biorę tutaj pod uwagę, skoro on nie do końca czuł się jako, no może i tak, może powinienem go wziąć pod uwagę jako ten henchman, prawda, ten giermek białego, prawda, albo w ogóle Armii Czerwonej Wstęgi. Tak czy siak,
tier B, więcej tutaj nie dam. Nie pałem jakąś wielką, płonącą sympatią do tamtych postaci, jestem w stanie docenić plusy, ale to by było na tyle. Idziemy dalej, jesteśmy już w Dragon Ballu Z. Saga Saiyan to jest miejsce, w którym moglibyśmy tak na dobrą sprawę wyszczególnić nawet Saiyan jako giermków Frizy, ale umówmy się, że jeśli mielibyśmy się tak rozdrabniać, to mielibyśmy tak naprawdę znacznie więcej postaci do wymienienia, więc Raditza tutaj nie brałem pod uwagę, a Vegeta i Nappa to też powiedzmy, że były osobne byty. No i ich giermkami, a nawet bym nie powiedział, że giermkami, tylko pomocnikami, to słowo powiedzmy ma większy zakres, byli Saibameni. Czyli postacie, które w Dragon Ballu Z za bardzo dużej historii nie miały. To były po prostu nasionka, które po podlaniu tworzyły brzydali. Każdy był taki sam, więc jeśli chodzi o design, no w sumie tutaj akurat ma to sens, bo powiedzmy, że rodzą się z jednego nasionka takiego samego, więc to, że wyglądają tak samo, to akurat jest sensowne. Jednak to, że Dragon Ball Daima dodało trochę nowego światła na postacie Saibamenów, to, że one pochodzą z Królestwa Demonów, można byłoby to uznać za plus. Ja mimo wszystko podchodzę do tego bardzo neutralnie, bo to, że takie stwory pojawiły się nagle na planecie Vegeta, mogłoby być faktycznie niezrozumiałe, więc fakt, że dostaliśmy wytłumaczenie tego w Dragon Ball Daima, jest w jakimś sensie satysfakcjonujące, może bym nawet powiedział potrzebne. Ale to i tak było zrobione bardzo na kolanie, bo nie dostaliśmy większej ilości informacji, dostaliśmy tylko taką zapowiedź tego, że moglibyśmy dostać jakieś ciekawe, nawet nie backstory, tylko po prostu krótką historyjkę tyczącą się tego, jak ziarna Saibamenów zostały sprzedane Saiyanom, albo jak trafiły na planetę Saiyan, być może przypadkowo, nie wiem. A tak dostaliśmy coś, co tyczyło się historii Saibamenów i rozpaliło tylko mój apetyt i nie dostaliśmy nic więcej. Tak czy siak, jeśli chodzi o postacie Saibamenów, to nigdy nie były postacie, no bo mogę je nazywać nadal postaciami, prawda? To, że to są potworki, które nie mają za bardzo rozumu, to nie znaczy, że to nie są postacie. Nie byłem ich fanem, z tego względu tier C. Miałem wrażenie podczas oglądania Sagi Saiyan, że jest to pewna wymówka do tego, żeby nasi bohaterowie, którzy nie są Goku, mogli z kimś powalczyć, ale jednocześnie, żeby był pretekst do tego, żeby poczekać na Goku, więc w tamtej sytuacji w Saiyan Sadze średnio już to kupowałem, nie byłem tego aż tak dużym fanem, a historia z Dragon Ball Daima powiedzmy, że tylko zasugerowała, że mogło być coś tam jeszcze i może wyjaśniła sprawę, że oni się faktycznie nie wzięli z naszego świata, ale to było zdecydowanie za mało, więc tier C. Ale plus przynajmniej taki, że ten temat ruszyli po tylu latach, no bo równie dobrze mogliby o nim zapomnieć, prawda? Ja doceniam to, że po takim długim czasie wrócili do wątku Saibamenów. Okej, idziemy dalej, jesteśmy na planecie Namek, tutaj mamy dwie pozycje wyszczególnione, czyli Zarbon i Dodoria, jako jedna grupa powiedzmy giermków, no tutaj oni bardzo dobrze wpisują się w te definicje, bo oni byli naprawdę przybocznymi giermkami, pomocnikami Frizy, no i też oddział Ginyu, których można byłoby porównać do takich freelancerów, ale oni też oczywiście sprawowali jakąś rolę w armii Frizy, więc generalnie na początku Zarbon i Dodoria. To są postacie, do których pojedynczo nie czuję jakoś dużej sympatii, w sensie Dodoria jest brzydki, jest paskudny, ma paskudny charakter i tylko uprzykrzał życie i psuł krew naszym bohaterom, więc on miał taką właśnie niewdzięczną rolę. Zarbon z drugiej strony był trochę ciekawszą postacią, na pewno miał przyjemniejszy design, chyba że po transformacji, ale to też jest plus, że ta postać dostała jakąś głębię i możliwość transformacji. Swoją drogą potem w sadze Moro Vegeta, jak był na planecie Yardrat, walczył z pewnym człowiekiem, który był z rasy Zarbona, więc to też jest fajne, że dostaliśmy powiedzmy coś, co nawiązywało do tamtej postaci. Nie została ona totalnie zapomniana, ale moim zdaniem Zarbon i Dodoria idealnie spełniali tę swoją rolę przybocznych i też oni mieli duży wpływ na fabułę. No bo tak jak Zarbon na początku pobił Vegetę i nie dobił go, Vegeta miał możliwość przejścia Zenkai Boosta, Dodoria miał swoje starcie z Nameczanami, kiedy Gohan i Krillin obserwowali ich ze skałki, więc to były postacie, które jeśli chodzi o, tak jak powiedziałem, indywidualne moje podejście do nich, to nie jest tak, że szaleję za nimi. To nie jest tak, że ich nie lubię, ale powiedzmy, że no nie zapisałbym się do fanklubu ani Zarbona, ani Dodorii. Ale naprawdę podobało mi się to, jak spełniali swoją rolę przybocznych. I to jestem w stanie docenić na tyle, że trafiają oni do wysokiego tieru A, bo mieli swój wpływ na fabułę. I tak jak, wiadomo, jak się czyta mangę albo jak się ogląda anime, to raczej większość z nas, przynajmniej w moim przypadku tak jest i myślę, że u was też, kibicuje się tym pozytywnym postaciom, prawda? Chyba że fabuła jest zbudowana tak, że oglądamy ją z perspektywy antagonisty, tak jak na przykład w przypadku Breaking Bad,
Albo w Hunterze jest Hisoka, prawda, któremu też można w jakimś sensie kibicować, mimo tego, że jest antagonistą. Tak w przypadku Dragon Balla te role są jasno zarysowane. Mamy naszych bohaterów, którzy są dobrzy, Vegeta, który jest takim, to też jest antagonista, natomiast nie nazwałbym go wtedy villainem, prawda? Villain to był Frieza, więc każdy tam miał swoją rolę i widz jasno miał, powiedzmy, zasugerowane, komu kibicować, komu nie, więc wiadomo, że Zarbonowi i Dodori za bardzo nie kibicowałem, nawet jak walczyli z Vegetą, ale spełniali swoją rolę dobrze i za to ta wysoka ocena. Ale idziemy dalej i tutaj mamy oddział Ginyu, który już kiedyś mówiłem, że jeśli chodzi o pojedyncze postacie, zresztą tak samo jak w przypadku Zarbona i Dodori, to nie jest tak, że ja lubię bardzo szczególnie na przykład Bartera, czy Guldo, czy Jace'a, czy nawet Ginyu, prawda, który jest kapitanem i tam miał swoją historię nawet jeszcze w Dragon Ballu Super, jeśli bierzemy pod uwagę anime. Ale jeśli chodzi o kolektyw, oni naprawdę robili zajebistą robotę. Uważam, że oddział Ginyu miał świetny balans między przedstawieniem siły i tej właśnie powagi, stanowienia zagrożenia i humoru. Też designy to jest coś, co... Teraz mi się znowu przypomina ten oddział żandarmów z Dragon Ball Daima i mi się scyzoryk w kieszeni otwiera. Generalnie oddział Ginyu trafia do tieru S, bo uważam, że to jest grupa, która została zaprojektowana niemalże perfekcyjnie. Uważam, że ich rola w sadze Namek to nie jest tylko tańczenie, to nie jest tylko, wiecie, naprzykrzanie życia naszym bohaterom, ale to jest olbrzymi i realny wpływ na historię. Zwłaszcza mówię tutaj o sytuacji, w której Ginyu zabrał ciało Goku, zranił go, Goku musiał się odradzać, więc też przechodził po raz kolejny Zenkai Boosta. Wiadomo, były walki, które być może troszeczkę mniej dały historii, czyli na przykład Guldo z naszymi bohaterami, chociaż tam też mieliśmy drobne backstory, że Guldo tam dokuczał Vegecie i Vegeta uważał go za jakiegoś tam bezużytecznego gościa i no, mieli taką drobną rywalizację, prawda? Więc nawet takie drobne sytuacje obfitowały w jakieś budowanie świata. Więc pod tym względem to był oddział, który nie dość, że jako grupa stanowił świetny dodatek do historii, co też każda z tych postaci dostała swój moment, prawda? To jest naprawdę warte docenienia. Także, idziemy dalej. W sadze androidów myślałem, czy nie wrzucić tutaj Androida 19, który teoretycznie był tworem doktora Giro, ale nie nazwałbym go giermkiem, nie nazwałbym go podwładnym, pomocnikiem może już bardziej, ale oni raczej współpracowali w pewnym sensie. Nawet bym powiedział, że Dr. Giro był słabszy od Androida 17 i 19, więc trudno byłoby tutaj zakreślić jakąś rolę pokroju właśnie Zarbon, Dodoria i Frieza, który jest wyżej, albo Vegeta i Nappa i Saibameni, którzy są niżej, więc nie brałem tutaj pod uwagę androidów, więc przechodzimy bezpośrednio do sagi Cella, a tam mieliśmy postacie, których bym podwładnymi nie nazwał, ale Celle Juniory to jest na pewno grupa pomocników antagonisty, tak bym powiedział. Pomagali antagoniście. I tutaj mam kilka gorzkich słów. Nigdy nie byłem fanem Cellów Juniorów. Nie do końca nawet jestem fanem tego, że oni zostali odświeżeni na potrzeby Dragon Balla Super i że Android 17 tam ich wziął na swoją wyspę i wytresował, że oni teraz mu pomagają. Nie jestem też fanem tego, że oni jakimś cudem zostali wskrzeszeni i Goten z Trunksem z nimi trenowali. Średnio podoba mi się to, że Cell jako postać, która stanowiła wielkie zagrożenie dla Ziemi i też miał ten balans zachowany między powagą, ale też takimi docinkami, takim charakterem zadziornym, który był w stanie jakkolwiek dociąć komuś, w sensie wykazać się jakąś inteligencją, ciętą ripostą, że ta postać nagle dosłownie z dupy wzięła sobie 7 dzieciaków, które jedyne co potrafiły mówić to kiki. Chociaż Celle Juniory niby były w stanie powiedzieć jakieś tam słowo. Jakiś czas temu to było w quizie Fuziego, więc pamiętam. Jest dowód na to, że Celle Juniory były w stanie powiedzieć jedno słowo. Natomiast tym bardziej fakt, że one były w stanie mówić jakieś słowa, a nie korzystały z tej umiejętności, to jest coś, co tylko potęguje moją irytację. No po prostu nigdy nie byłem w stanie zaakceptować tego, że Cell tak po prostu urodził sobie 7 typa, którzy niby byli tak silni jak on, chociaż te słowa nigdy nie padły, ale krąży taki stereotyp, że oni byli na podobnym poziomie mocy. Tak czy siak, nawet jeśli byliby słabsi, to i tak bez problemu, albo może z drobnymi problemami, ale raczej bez problemu radzili sobie z Vegetą, Trunksem i naszymi bohaterami, którzy nie byli Gohanem, więc tierce. Majin Buu Sadze mamy dwie wyszczególnione przeze mnie grupy, czyli Dabura jako ten prawdziwy przyboczny Babidiego, no i też powiedzmy przyboczni niższego kręgu, czyli Jamus, Popowicz, Puj, Jakon i ogólnie tam ta armia Babidiego, ci żołnierze Babidiego. Generalnie tutaj zwracam bardziej uwagę na tych 4 pierwszych, których wymieniłem, czyli tych ludzi, z którymi nasi bohaterowie musieli walczyć. No Jamu i Popowicz zostali zniszczeni.
zanim tak naprawdę weszliśmy na statek Babidiego, ale Puj Puj i Jakon to były postacie, które dostały swoje charaktery. Mało tego, dostały swoje tak naprawdę drobne backstory, czyli Puj Puj był z tej planety Zun, pamiętamy, na której niby grawitacja była 10-krotna i myślał, że tym zaskoczy Vegetę. Jakon był z tej ciemnej planety na krańcach wszechświata, żywił się światłem i tak dalej. To było coś, co zbudowało te postacie dodatkowo. I jestem naprawdę fanem tego, że mimo faktu, że te postacie bardzo szybko, Jakon i Puj Puj, mówię tutaj konkretnie o tych dwóch, oni zostali bardzo szybko pokonani, to Toriyama dał im przynajmniej jakiś charakter i jakieś twarze. To było tak, że zostali pokonani wszyscy jednym ciosem w taki sam sposób jak Cele juniory, bo mimo tego, że Puj Puj został pokonany przez Vegetę szybko, to też była to demonstracja siły Saiyan przed Kaioshinem. To wszystko działo się na innej planecie, więc mieliśmy tutaj powiedzmy jakąś zmianę scenariusz. A w przypadku Jakona ta walka też miała na celu pokazanie tego, że Goku, powiedzmy to co zauważył Vegeta, przekroczył tę ścianę Super Saiyanina, więc Goku w tamtej walce użył Super Saiyanina 2, przynajmniej Vegeta tak to zauważył. I te postacie miały też swoją rolę. O Yamu i Spopowiczu nie wspomnę, bo to też były postacie, które tak naprawdę z tej całej czwórki odegrały największą rolę. Więc jeśli chodzi o nich, myślałem, żeby ich dać troszeczkę niżej niż Ninja Murasaki, ale zrobimy tak, że zamienię ich miejscem i dam ich troszeczkę wyżej, bo mimo tego, że tak jak mówię, Yamu, Spopowicz, Puj Puj, Jakon, oni już w ogóle pojedynczo nie jarają mnie, ale doceniam ich rolę w historii. To były tak naprawdę płotki, ale powiedzmy, że potrzebne dla budowania świata i dla popchnięcia tej historii do przodu. W przypadku Dabury, moja sympatia do niego, bo lubię tę postać, wynika tak naprawdę z dwóch czynników. Po pierwsze, był on królem Królestwa Demonów i już wtedy w Dragon Ballu Z, w zasadzie w mandze Dragon Ball, dowiedzieliśmy się, że istnieje takie miejsce, więc nie dość, że był silny i poważny i stanowił zagrożenie dla naszych bohaterów i też bez żadnych skrupułów zabił Kibito, opluł Piccolo i Krillana, więc to nie było tak, że to była postać, z którą można było jakkolwiek na początku negocjować. To też jest ta druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, że Dabura od samego początku stanowił wielkie zagrożenie i mimo tego, że Goku i Vegeta mówili, że mogliby go pokonać bez problemu, on walczył oczywiście z Gohanem, to też jest postać, która miała swój wpływ na fabułę ze względu na to, że ta walka Dabury z Gohanem to było coś, co zdenerwowało Vegetę i Dabura w ten sposób zobaczył, że Vegeta ma w sobie zło. Więc Dabura oprócz tego, że był silny, był niebezpieczny, pokazał nam, że jest miejsce jeszcze jakieś na świecie, jakby w uniwersum Dragon Balla, które nazywa się Królestwo Demonów. Ono zostało wykorzystane tak naprawdę dopiero rok temu, jak Dragon Ball Daima wychodziło. Z jakim skutkiem, no to już sami wiecie. Ale to też była postać, która była w stanie trzeźwo myśleć i mieć też jakąś swoją krztę honoru, nawet bym powiedział, że bardzo dużo honoru w momencie, w którym został zaatakowany przez Buu i potem chciał się zemścić na Buu, mimo tego, że oni tak naprawdę Babidi z Daburą, w zasadzie Babidi wykorzystywał Daburę, ale oni działali po to, żeby oswobodzić Buu, żeby go uwolnić i Dabura mimo tego, że tak naprawdę Buu powinien być wyżej w tej hierarchii, to był w stanie mu się sprzeciwstawić. Dlatego uważam, że Dabura jest postacią wartościową, dużo wniosła do historii, stanowiła zagrożenie, no i też miała fajne pochodzenie, chociaż tak naprawdę więcej na jego temat, jeśli chodzi o to pochodzenie, dowiedzieliśmy się w Dragon Ball Daima. No i też na samym końcu był fajny aspekt humorystyczny, kiedy on poszedł do nieba i tam był takim radosnym duszkiem. To już było akurat tylko w anime, ale też to doceniam. Tier S. Przejdziemy teraz do dwóch grup. Są to postacie z armii Frizy. W Resurrection of F mieliśmy, on się nazywał Sorbet, Tagoma i Shisami. Bodajże Shisami albo Shigami, jakoś tak, taki czerwony, Shisami chyba. To była banda postaci, która drażniła mnie, nie wniosła za dużo, inaczej, może Tagoma wniósł dużo do historii, bo był tym sparring partnerem Frizy, no i też zamienił się ciałem z Ginyu, ale spójrzcie na to z daleka. Friza mógł tak naprawdę trenować sam, bo Tagoma nie był w ogóle na jego poziomie, więc był tylko workiem treningowym Frizy. Jeśli weźmiemy pod uwagę sagę Granoli i trening Frizy w komnacie Ducha i Czasu, nie sądzę, żeby tam Friza z kimś trenował, bo pewnie wspomniałby o tym. Być może zostanie to w przyszłości nadpisane. Byłoby w sumie fajnie, gdyby Friza tam z kimś trenował, może z Coolerem. Można marzyć. Ale to jest po prostu dowód na to, że Friza jest w stanie trenować sam, więc ten trening z Tagomą mógł się odbyć równie dobrze bez Tagomy.
Z drugiej strony Ginyu powrócił po to tylko, żeby Vegeta chwilę później go zabił. Więc Tagoma jako postać, która niby była tym najsilniejszym żołnierzem, za dużo nie wniosła. Sorbet był gościem, który miał bardzo drażniący charakter i też nie za bardzo przemawia do mnie to, że był w stanie przebić Goku z tego pistolecika z eBaya. W zasadzie on chyba z pierścienia strzelał. Generalnie tym laserem przebił ciało Goku i chwilę później też został zabity przez to, że Vegeta bodajże odbił pocisk Frizy. No i ten Shisami, on tam walczył z naszymi bohaterami na samym początku, ale to były takie totalne niedobitki, które stanowiły tło i nawet nie do końca bym powiedział, że stanowiły takie dobre, neutralne tło. Ja bym powiedział, że lepiej byłoby, gdyby te postacie były faktycznie w tle, ale żeby one wypadały po chwili z pamięci. Podczas kiedy ja patrzę na tego Sorbeta i przypominam sobie, że ta postać mnie irytowała, a w przypadku Tagomy irytowało mnie to, jak brzydki on jest. To jest postać, która jest szablonem na antagonistę pokroju Spoitsa z Dragon Ball AF i Yang i uważam, że no jest to po prostu błąd. Te postacie są błędami. Tier D. W przypadku Kikono i Berry Blue to są postacie, które mieliśmy w filmie Dragon Ball Super Broly, ta też nowa armia Frizy, dwóch powiedzmy takich przybocznych Frizy, ta kobietka i żółty robaczek, też bardzo brzydkie, proste, nudne i mało ambitne designy, ale są oni wyżej niż poprzednia banda, ze względu na to, że mieliśmy tutaj już drobny element humorystyczny autorstwa Berry Blue. Kiedy Berry Blue tam pytała, na co Frieza chce życzenie spełnić, czy chce być 5 cm wyższy i tak dalej, jestem w stanie docenić, że te postacie były trochę inaczej napisane, bo one były postaciami, które były w cieniu i z tego cienia nie wychodziły jak nie musiały. Podczas kiedy Tagoma miał za dużą rolę, jak na jaką zasługiwał, Sorbet zresztą tak samo. Shisami, był tam postacią, która gdzieś tam w tle była i w tle została, tak samo właśnie jak Berry Blue i Kikono, więc uważam, że nie, to nie jest coś, co wywołuje jakąkolwiek we mnie sympatię, Berry Blue i Kikono, ale przynajmniej w przeciwieństwie do Sorbeta, jak musieli pozostać w cieniu, to pozostali i nie wychylali się za bardzo i my jako widzowie nie musieliśmy za bardzo zwracać na nich uwagi. Można było ich po prostu zignorować. Przechodzimy do wydarzeń z mangi Dragon Ball Super. Mamy sagę Moro i tutaj 3 gangi tak naprawdę. Pierwszy to jest ten gang uciekinierów. Wiadomo, była grupa, która działała sobie bardziej na własną rękę, natomiast przy Moro mieliśmy głównie 3 postacie. Był to Saganbo, eksplodował on w pewnym momencie, bo miał już za dużo mocy. OG-73, czyli ten android, który miał zdecydowanie największy wpływ na fabułę. I Shimoreka, czyli ten jeżozwierz, który miał zdecydowanie najmniejszy wpływ na fabułę. Powiem wam tak, jestem fanem tego, jakie miały te postaci designy. Każdy wyglądał inaczej, to na pewno jestem w stanie docenić, bo jest wiele, powiedzmy, zresztą przed chwilą gadaliśmy o tym oddziale Frizy, niby każdy ma inny kolor, ale wyglądają oni katastrofalnie, a tutaj oni mieli cechy charakterystyczne, było widać, że są z innej rasy, każdy jest z innej rasy i był jakiś pomysł po prostu na te postacie. OG-73 na pewno ciągnie tę bandę za uszy, bo jego wpływ na fabułę jest absolutnie, zdecydowanie największy z tej całej grupy. Saganbo zresztą też niby tylko tak naprawdę powalczył, ale nasi bohaterowie nie mogli sobie z nim poradzić, potem dopiero Goku z nim się bił, a Saganbo tak naprawdę później tylko wybuchł, więc czy to miało jakikolwiek wpływ duży na fabułę? Zagrało to trochę na czas, ale w gruncie rzeczy Saganbo więcej chyba zrobił, jak jeszcze doradzał, może nie tyle co doradzał Moro, co tam po prostu pomagał mu, jak jeszcze był na statku, a nie na polu bitwy. Shimoreka to też była postać, która skończyła dość żałośnie, bo Moro po prostu go zabił bez pytania. Natomiast, tak jak mówię, ocenę tej całej bandy ciągnie OG-73. Zresztą tam też były postacie, które były raczej takim, nie powiedziałbym, że mięsem armatnim, ale trudno ich tutaj wpisać w rolę pomocników tak samo jak na przykład Saganbo czy Shimorekę, bo oni się bardzo dobrze czuli w roli gości, którzy stoją koło Moro, a na przykład taki gang tych dziewczyn, czyli ta Kikaza, Iwaza i Miz Baza, jakaś tam trzecia, albo ten Metal Man z 7 Wszechświata, to były postacie, które po prostu widzieliśmy w walce, więc no, czy oni się wpisują w rolę pomocników, to już ocencie sami. Natomiast cała ta grupa uciekinierów z Galaktycznego Więzienia to było coś, co podobało mi się ze względu na różnorodność, ich rola w fabule była znacząca, no i OG-73 tak naprawdę był wykorzystany w 2 sagach, co uważam, że jest na bardzo duży plus, bo po prostu wycisnęli z tej cytryny 110% i jestem fanem czegoś takiego, bo w przeciwieństwie do Saibamenów chociażby, to też były postacie, które mają swoją historię i tyle, nie? Dostaliśmy tylko taki teaser, a w przypadku OG-73
od początku do końca praktycznie było wszystko powiedziane. Wszystko to, co musiało być. Wiadomo, że mogłoby być więcej, ale ja nie mam niedosytu związanego z tą postacią. Tak czy siak, idziemy dalej. Będziemy teraz mówić o postaci, która jest niedobitkiem z armii Frizy. Ma ona swoją historię. Przeżyła sagę Namek, w zasadzie inaczej, nie przeżyła, bo została zabita z ręki bodajże Frizy albo jednego z żołnierzy Frizy. Potem została wskrzeszona życzeniem na planecie Namek podczas sagi Namek. Uciekła, ukrywała się, potem trafiła do galaktycznego więzienia i potem pomogła uciec Moro i stanowiła tam jego pomoc na samym początku, czyli oczywiście Cranberry. I to będzie kontrowersyjna ocena, ale ja tę postać po prostu uwielbiam. Dlaczego? To nie jest tak, że Cranberry miał jakiś, wiecie, wygórowany charakter, ale dla mnie to jest perfekcyjny, i mówię to ze świadomością tego słowa, perfekcyjny sposób na wykorzystanie i nadanie drugiego życia i nadanie sensu postaci, która jest potencjalnie zapomniana, nie dość, że stara, trzecioplanowa, bez żadnego znaczenia w tamtej sadze. W sadze Namek Cranberry nie miał żadnej roli i ona została odkurzona i dostała po prostu drugie życie. Dosłownie, no bo została wskrzeszona, ale dostała po prostu taki glow up, jak to się mówi. Wiadomo, on też skończył źle, ale jego rola w fabule, mimo tego, że można było się spierać, że nie jest jakaś szczególnie wielka. On pomagał Moro zebrać te kule, pomógł mu też wypowiedzieć życzenie i potem został przez Moro zdradzony, ale jestem tak wielkim fanem tego, jak Cranberry został odświeżony. Ja jestem wręcz pewien, że to wymyślił Toyotaro. Jeśli ktoś by mi powiedział, że Toriyama nagle wymyślił sobie, że Cranberry, jakiś tam żołnierz Frizy z sagi Namek przeżył, bo to i tamto, nie uwierzyłbym to. Z całym szacunkiem, ale nie uwierzyłbym. Toyotaro, wrzucając Cranberry'ego w ten sposób i pisząc jego historię w ten sposób, udowodnił, że w Dragon Ballu jest nadzieja na to, że będziemy mieli jakiekolwiek zawiłości fabularne, jakiekolwiek nawiązania do przeszłości i że nie będzie tak, że każda saga jest po prostu osobnym kawałkiem innego ciasta, no nie? Że mamy sagę, która się po prostu zaczyna, kończy i nie wiąże się jakkolwiek z tym, co było wcześniej, nie wiąże się z tym, co było później. Patrz na przykład Dragon Ball Daima. Saga Moro i saga Granoli się ze sobą wiązały, ale postać Cranberry'ego dla mnie to jest genialne wykorzystanie tego, co nie miało żadnego znaczenia, a tu nagle dostało znaczenie i to w tak fajny sposób. Dla mnie to jest tier S. No ale niżej niż oddział Ginyu, bo oni oprócz fajnego wpływu na fabułę mieli też charaktery, elementy gagowe i tak dalej, ale jeśli chodzi o samo wykorzystanie starej postaci, no to Cranberry to jest top. Przyspieszmy trochę tempo. Gang Spaghetti trafia do tieru C. To była taka banda rzezimieszków, która za dużego tak naprawdę wpływu na fabułę nie miała. Największa z nimi akcja to była ta planeta, gdzie oni ten niebieski kamień próbowali ukraść i oni tak naprawdę stanowili tylko... Oni byli takimi, jobberami. Jobberami dla Merusa. To była scena, w której Merus pokazał po raz pierwszy swoją prawdziwą moc, a może nie tyle co prawdziwą, co chociażby ułamek swojej prawdziwej mocy. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że jest aniołem, więc Gang Spaghetti wtedy był tak naprawdę tylko pretekstem do tego, żeby Merus się mógł pokazać. Oni się potem jeszcze przewijali, ale też byli dość paskudni, więc no designy, no wiadomo, oni są niby rodzeństwem, więc fakt, że są wszyscy na jedno kopyto rysowani, to nie jest do końca aż takie złe, ale nie zapamiętałem ich jakoś szczególnie dobrze. Uważam, że mieli swoją rolę dla fabuły, to jestem w stanie docenić, ale nie przepadam za nimi, więc tier C. Postacie, za którymi też nie do końca przepadam, ale jestem w stanie docenić je bardziej ze względu na ostatnie rozdziały mangi. Normalnie raczej Karmin trafiłby do tieru D, ale Karmin z żołnierzem 15. Biorę tutaj pod uwagę żołnierza 15, jako że to jest tak naprawdę ta jedyna postać, która po sadze Superhero jakkolwiek przetrwała, więc Karmin i żołnierz 15. Potem jak polecieli na planetę Birusa, no jak oni się pojawili w szkicach i się okazało, że wracamy do ich tematu, to ja dosłownie, no nie wiem, wywiesiłem czarny kir. A tu się okazuje, że oni tak naprawdę byli tylko elementem gagowym i obróciło się to w dobry żart, więc jestem w stanie to docenić, ale nie jestem w stanie wybaczyć tego, że Karmin strzelał z pistoletów pan, więc oni byli przebrzydli. Żołnierz 15 też chciał uprowadzić pan z przedszkola, więc to byli ludzie, którzy byli źli do szpiku kości, ale przynajmniej się zreformowali, więc na zachętę daję im tier C. Szybki skok do Dragon Balla GT. Na początku mamy Legika. Legik to jest taki francuski dzik. Legik, prawda? Legik być może to będzie dla was zaskoczenie, ale wpisał się trochę w moje łaski. Wpisał się ze względu na swoje zachowanie, zwłaszcza pod koniec. Donkey próbował go wykorzystać. Przypominał mi trochę Hita. No, tak wam powiem. Champa też niby wynajął Hita, więc niby Champa był wyżej niż Hit, ale Hit nie dawał się Champie
manipulować. Tak samo było w przypadku Donki i Ledzika. Ledzik był, ja mówię Ledzik, bo mi się tak lepiej mówi i brzmi zabawniej. Ledzik był wynajęty przez Donki, ale to nie jest tak, że on był na jego usługach, miał swój honor, był w stanie docenić potem Goku na samym końcu, więc za to jestem w stanie dać mu tier A, bo miał ciekawy design, troszeczkę zabawny, te uszy i takie wały naduszowe, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, ale powiedziałem, tak? To było coś, co na pewno jest dość charakterystyczne, ale to była jedna z postaci w Dragon Ballu GT, która mimo tego, że była bardzo epizodyczna, to zapadła mi w pamięć i to dość pozytywnie. To jest taki przykład postaci pokroju Kapitana Chickena, którego mamy przez parę minut, ale wywołują we mnie pozytywne emocje, więc tak naprawdę nie mam czego się przyczepić. No może tego, że był słaby, ale to czego mam się czepiać? No nie będę się czepiał tego, że był słaby, po prostu Goku był silniejszy. Tier A. Bracia Para. Oni na początku byli troszeczkę drażniący, ten taniec to było dość... Inaczej, sama forma tańca jako ataku jest dość ekstrawagancka, natomiast jestem w stanie docenić aspekt humorystyczny, ale oni byli dość głupi, bo tak naprawdę nie wykorzystali za bardzo tego, że Goku, Trunks i Pan byli praktycznie bezbronni, prawda? Bracia Para mogliby ich wtedy wykończyć, no ale wiadomo, historia by się wtedy zakończyła, także nie możemy ich też za to winić. Bracia Para, tak na to w ogóle ten układ tam był bardzo dziwny, bo bracia Para służyli Muchiemu, Muchi służył Muchiemu, Muchi służył Doltakiemu, Doltaki służył doktorowi Mew, a Mew tak naprawdę był wykorzystywany i służył Baby'emu, więc wow! No powiem wam, że bracia Para, no mieli dużo szczebli do wspinania się na tej drabinie, a i tak na samym końcu dali energię do Genki Damy i ze względu na to dostają ode mnie wysoki tier B, bo po ponownym obejrzeniu Dragon Balla GT jestem w stanie powiedzieć, że jeśli miałbym wystawić im albo plus, albo minus, to bym wystawił im drobny plus. Po prostu byli zabawni i ta scena w środku luda, kiedy oni do mikrofonów tam synchronicznie śpiewali, to też było coś, co przyćmiło te negatywne aspekty, więc dobro wygrało, w sensie ogólnie dobro wygrało, ale też pozytywne aspekty braci Para wygrały z tymi negatywnymi, dlatego delikatnie pozytywna ocena. Tak, Generał Rildo. Generał Rildo jest postacią, która ma kilka transformacji i na pewno była pierwszą postacią, która jakkolwiek sprawiła problemy Goku. Goku w ogóle został zmieniony w tę metalową tablicę. No głównie ze względu na to, że Pan mu zaczęła wtedy przeszkadzać, ale umówmy się, że Generał Rildo to była postać, która mogła się już jakkolwiek podobać i jakkolwiek stanowić zagrożenie. Natomiast ja tutaj też biorę pod uwagę ten oddział Sigma. Oni byli słabi. Oni dosłownie mieli designy jak podróby klocków Lego. A oni nie zapadli mi w pamięć pozytywnie. Nie do końca jestem w stanie znaleźć jakąkolwiek pozytywną rzecz dotyczącą się tego oddziału Sigma. I tutaj biorę pod uwagę właśnie te dwie postacie. Tak jak mieliśmy zdjęcia Tamburyna, ale brałem też pod uwagę innych. Tak jak mieliśmy zdjęcie Jakona, ale brałem też pod uwagę Jamus, Popowicza i Puja. Tak tutaj Rildo i oddział Sigma są ocenieni przeze mnie razem. No i oni, Sigma, to były dosłownie ich przenośni postacie bez twarzy. Natomiast Rildo na pewno był postacią już z twarzą. Fajnie też, że miał kilka transformacji, chociaż na zdecydowany minus to, że on zaczął po prostu nimi spamować, bo chwilę po włączeniu drugiej formy włączył już trzecią. Może to jest trochę dyskryminujące, ale ja nie do końca chyba jestem fanem postaci, które mają taki tępy wyraz twarzy. On dosłownie mi przypomina takiego metalowego, kosmicznego Nappę. No nie? No taki tępy wyraz twarzy po prostu gość ma i to jakoś tak sprawia, że że no nie jestem w stanie go traktować za bardzo poważnie, no ale mówię, tier B niski, bo jeszcze Sigmę biorę pod uwagę, także okej. Kończąc temat Dragon Ball GT, bo tak naprawdę w przypadku smoków tam nie było żadnych giermków, były tylko smoki, to tyle. Mamy Bulmę. Ale też niekoniecznie Bulmę, tylko po prostu ziemian opanowanych przez Baby'ego. Oni byli pomocnikami Baby'ego. Bulma to w ogóle była wielkim pomocnikiem, bo napromieniowała go falami Boruca, zmieniła go w wielką małpę, potem jeszcze go uleczyła tymi falami, więc Bulma zrobiła dużą robotę jako pomocnik Baby'ego, zresztą też koordynowała całą tę wyprawę na planetę Cuful, na planetę Plant, ale podobało mi się to, że nasi bohaterowie nie dość, że w zasadzie nasi bohaterowie, no Goku, Pan, Jiru na przykład, Majin Buu, Herkules, Up, oni musieli nie dość, że mierzyć się z Babym, to jeszcze mierzyć się z dylematem, czy walczyć z naszymi bohaterami, czy walczyć w ogóle z przyjaciółmi, z rodziną, którzy są przejęci przez Baby'ego. Bulma na przykład miała duży wpływ na fabułę, Dandy i Popo zresztą tak samo, bo przecież skradli spoczekule, więc to nie było tak, że Baby opanował całą ludzkość i ona sobie po prostu była,
tylko miała realny wpływ na fabułę. Wiadomo, to powiedzmy ta ocena się troszeczkę rozlewa, bo tych postaci, które pomagały Baby'emu, a były przejęte, było naprawdę sporo. Zresztą też Goten, Gohan zostali przejęci, prawda? Trunks, oni byli wojownikami. Ale naprawdę jestem w stanie docenić to, wiecie co? Nawet bym zrobił inaczej. Wiecie co? Zrobili troszeczkę małą szaradę. Ze względu na udział w fabule wrzucam ich troszeczkę wyżej, a Ledzik i Tamburyn spadają. Znaczy nadal są w tierze A, ale ja powiem wam, że czułem w sercu taki żal, że na przykład Bulma, zobaczcie na ten jej wyraz twarzy, jak ona w ten sposób na Goku spojrzała, że go nienawidzi. Bulma, przyjaciółka Goku z dzieciństwa, w ten sposób spojrzała na Goku. Moim zdaniem to dla Goku mogło być łamiące. Więc był też pewien taki dylemat moralny, prawda? Czy z nimi walczyć i tak dalej. Poprawnie przeprowadzony wątek. No teraz przechodzimy do mniej poprawnie przeprowadzonych wątków, czyli Dragon Ball Daima. Ku i Du to byli pomocnicy Arinsu, więc możemy ich tutaj uznać za tak naprawdę godnych tego, żeby znaleźć się w tym rankingu. Bo na przykład, nie wiem, High Beast to nie był pomocnik antagonisty. On był pomocnikiem, ale nie antagonisty. Mówimy tutaj o pomocnikach antagonistów. Ku i Du, cytując chłopaków z frontu wyzwolenia, twarz, której matka nawet nie kocha. Natomiast wiemy, że Ku się na pewno odkupił. Na samym końcu został królem, więc umówmy się, że Ku, jeśli chodzi o tę dwójkę, ciągnie ten wózek prawie sam na swoich barkach. Du jest postacią, która na pewno pokazała mniej. Zresztą ta dynamika między tymi, powiedzmy, takimi, no, chyba braćmi, prawda? Może trochę przyszywanymi, może trochę sztucznie stworzonymi, ale nadal braćmi, była dość specyficzna. Ku był postacią, która była jakkolwiek w stanie wykazać oznaki inteligencji, a w Du było więcej tego głupiego Majin Buu. Zresztą to też wynikało z tego, że tej esencji było więcej, prawda, podczas tworzenia. Jeśli chodzi o ich rolę jako przybocznych, spełnili tak naprawdę swoje zadanie. Zdobyli kulę, w sensie Ku pomógł Du zdobyć kulę, bo pomógł mu w obliczeniach, ale muszę wam powiedzieć coś gorzkiego. Ja jak patrzę na te postacie, to rodzi się we mnie, znaczy inaczej, może nie rodzi, ona się narodziła jak te postacie zobaczyłem. Budzi się we mnie jeszcze taka niechęć. Być może kiedyś, za jakiś czas, jak już minie trochę więcej miesięcy od Dragon Ball Daima, to będę w stanie spojrzeć na nich trochę bardziej przychylnym okiem, bo czas zaleczy rany i nastąpi taka po prostu gloryfikacja przeszłości, prawda? Człowiek ma tendencję do tego, żeby zapominać o złych aspektach i pamiętać tylko te dobre, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś serie anime, prawda? Lecieć trochę na sentymencie. Wydaje mi się, że no jeszcze dużo czasu zajmie, zanim będę miał sentyment do Dragon Ball Daima, ale kto wie. Tak czy siak dzisiaj oni trafiają do tieru B. To nie są postacie, których jestem fanem. Jestem w stanie docenić rolę Ku, jestem w stanie docenić niektóre sceny gagowe, nawet powiedziałbym, że większość, ale jak patrzę na te postacie, to nie czuję żadnej ekscytacji. Absolutnie żadnej. W ogóle ani jednej krzty, procenta, okruszków ekscytacji we mnie nie ma, jak patrzę na te postacie. Jak patrzę na Ku, to pierwsze co widzę, to jego obrzydliwy design, a nie to, że on potem się odkupił, jeśli chodzi o swoje zachowanie. Ja pamiętam, że on był świetnym, miłym facecikiem, ale to się jeszcze nie przebija w mojej głowie. I teraz przechodzę do postaci, która bardzo, bardzo mnie zawiodła, czyli Degesu. I robię to z bólem serca, ale wrzucam go jeszcze niżej. Gdybym miał ocenić tutaj potencjał Degesu, to byłby on na samym szczycie tieru S. Gdybym miał ocenić sympatię na pomysł postaci, jakby do samego Degesu jako, tak mówiliśmy przed rozpoczęciem Dragon Ball Daima, ma Kaioshina, czyli tego Kaioshina, który jednak jest Kaioshinem w Królestwie Demonów, bratem też Shina i Arinsu. No ludzie, no to było coś, na co ja czekałem. Jak Dragon Ball Daima miało swoje zapowiedzi i się okazało, że będzie tam taka postać, no ja się nie mogłem doczekać tego, aż dowiemy się więcej na jego temat. A potem jak już Dragon Ball Daima się rozpoczęło i w każdym odcinku mieliśmy przypominane, że Degesu jest tylko jakimś wypierdkiem, który sra po gaciach, bo mały Goma na niego krzyczy. Jest tylko dosłownie pieskiem, który z podkulonym ogonem dosłownie robi wszystko to, co Goma chce. To było dla mnie tak łamiące, ale najbardziej łamiące było to, jak się okazało, że Degesu ma jednak plan. I się okazało, że jest nadzieja, że być może te wszystkie odcinki, w których widzieliśmy Degesu, to było tylko trollowanie nas i on na samym końcu założy to trzecie oko, zrobi w Bambuko Gomę i to on będzie głównym antagonistą. To byłby plot twist, na jaki byśmy zasługiwali, ale przepraszam, że to powiem, Akira Toriyama chyba wybrał bezpieczniejsze, ale też mniej ambitne rozwiązanie.
rozwiązanie totalnie bezjajeczne. Jeśli miałbym zrobić kiedyś ranking najbardziej zmarnowanych potencjałów w ogóle w historii Dragon Balla, Degesu to jest tier Z. Nie wiem czy na pierwszym miejscu, ale na pewno najwyższy tier. Dramat, totalny dramat. I ostatnia postać w tym rankingu, czyli Glorio, tak naprawdę to był pomocnik antagonisty. Przez większość serii mieliśmy go kreowanego jako gość, który tam robi na 2 fronty, prawda? Ale można powiedzieć, że był giermkiem Arinsu, więc też ma miejsce w tym rankingu. Dla mnie z perspektywy czasu Glorio jest też postacią, która jest po prostu nudna, która jest niedokończona, która jest takim też potential man, prawda? Takim człowiek potencjał, czyli mamy ten wątek Glorio jako postaci, która pomagała Arinsu i Arinsu go tam uratowała z trzeciego królestwa demonów, że on niby ją traktował jak matkę. I co w związku z tym? Wiecie co? Dla mnie Dragon Ball Daima w przypadku takich postaci jak Glorio to jest książka, która ma bardzo ciekawy tytuł, ale jak się otwiera to tam są puste strony. Dosłownie. Glorio jest postacią, która ma kilka wątków wrzuconych, że potrafi to, że ma tutaj powiązania, że tutaj ma powiązania z królem Kadanem i na tym się kończy. Tak jakby Toriyama wpadł na dobry pomysł, ale nie chciało mu się go kontynuować, czyli Arinsu być może kiedyś fajnie jakoś uratowała Glorio, dlatego on miał konflikt, czy być jej wierny, czy zrobić to, co mu podpowiada serce. Ja rozumiem, że taki konflikt miał, ale to jest książka z pustymi kartkami, z ciekawym tytułem. Dlatego Glorio umieszczam w tierze B, bo ta postać to jest postać, którą raczej lubię, bo jest przedstawiony jako raczej w porządku gość, wiadomo trochę enigmatyczny, bym powiedział, że może nawet trochę nudny, ale ma spoko design, przypominający trochę Hana Solo. Te moce piorunowe też były ciekawe, ale mało wytłumaczeń tutaj jest, a Dragon Ball po prostu cierpi na to, że jest mało wytłumaczeń, zwłaszcza w miejscach, w których naprawdę wytłumaczenia by się przydały. Patrzę na ciebie, Gohanie Bestio, i patrzę na ciebie, Orange Piccolo. To jest ten ranking, jak widzicie góra tieru S jest pusta, bo dla mnie nie ma perfekcyjnych tutaj postaci, natomiast 3 tylko pozycje w tierze S. Tak to się prezentuje, mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie znać, która z tych postaci albo która z tych grup jest waszą ulubioną, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie, chętnie posłucham waszych komentarzy i chętnie też posłucham propozycji przyszłych rankingów, o ile nie mam już takiego zapisanego gdzieś na swojej karteczce. Zostawcie lajka, zostawcie suba, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć, dziana.